Dzisiaj chciałbym zaprosić Was do dyskusji na naszym kanale YouTube, w komentarzach i wyrażanie opinii na tematy, które widzicie. Dlaczego taki temat audycji dzisiejszej? Dlatego, że w niektórych mediach, nawet tych głównych, zaczęło się poszukiwanie winnych tego, że mieszkania nagle zdrożały. No i ja już widziałem artykuły, w których winnymi okazali się fliperzy, albo też winnymi są deweloperzy niezwykle pazerni, a w sumie to poszukiwanie tego, kto naprawdę jest winny, jest takie, bym powiedział, ograniczone, chociaż gdzieniegdzie pojawiają się faktycznie wzmianki: winny jest bezpieczny kredyt 2%, ale nie wszyscy uważają, że on jest winny. I dlatego chciałbym porozmawiać właśnie z Wami na te tematy. Czy fliperzy wzbogacają rynek nieruchomości, czy szkodzą temu rynkowi? Czy to prawda, że deweloperzy zarabiają zbyt dużo? Oraz czy jest ktoś inny winny i taki w ogóle co mówi: nie, ja jestem niewinny tym podwyżkom. Ale jeżeli w ogóle interesuje Ciebie rynek nieruchomości, no to oczywiście zapraszam do subskrybowania tego kanału, do sugerowania nam również innych tematów i od razu tym, którzy już takie sugestie ostatnio wysłali, a ja nie zdążyłem odpisać, no to słuchajcie, przeczytałem uważnie Wasze komentarze. Przepraszam, że nie wszystkim dałem radę odpisać, ale niektórymi tematami z tych Waszych propozycji zajmę się oczywiście. Zresztą ten temat jest też troszeczkę taki pod wpływem również Waszych komentarzy, nie tylko mediów, bo tych deweloperów czy tych fliperów wszyscy chcą oskarżyć. Czy to, że ja mówię takim dystansem, jak widzicie, do tego oskarżenia, czy to oznacza, że ja uważam, że oni są całkowicie niewinni? No postaram się tutaj opowiedzieć swoje zdanie, ale wcale nie chciałbym narzucać Wam swojej opinii, bo każdy ma prawo do swojej własnej. Przede wszystkim takie poszukiwanie winnych to już było historycznie znane i kiedyś wszystkiemu byli winni dziennikarze i cykliści. Potem w PRL-u wszystkiemu przez jakiś czas byli winni kelnerzy, albo taksówkarze, albo ci źli rzemieślnicy. No nie wiem, dlaczego tak to miało być. Czy to jest winą przedsiębiorcy, jakiegoś przedsiębiorcy, że on chce zarobić i wykorzystuje te możliwości prawne, które mu stworzył ustawodawca? Do tego pytania jeszcze wrócimy. Fliperzy. Kim są fliperzy i czy to jest w ogóle jakieś nowe zjawisko? Fliperzy tak naprawdę istnieli od dawna, istnieją teraz w bardzo dużej ilości i pewnie istnieć będą. Fliperami dawniej, no takimi ludźmi i takim zawodem, który był, to było kupowanie jakiejś nieruchomości, jej przerabianie, jej ulepszanie, no i zarabianie na odsprzedaży później tej nieruchomości. W jakimś czasie faktycznie, w momencie kiedy te u nas ceny zaczęły mocno rosnąć, mieszkań, między innymi na fali tego, że w pewnym okresie były bardzo niskie stopy procentowe i wszyscy chcieli kupować mieszkania na inwestycje, zarabiać na najmie, rentierstwo było popularne, no to wybuchła taka mania flipowania i trzeba przyznać szczerze też, że nie wszyscy fliperzy działają dobrze, bo prowadzą te remonty swoich tych mieszkań, tych nieruchomości, często bez żadnej wiedzy o sztuce budowlanej i tak naprawdę nawet z naruszeniem przepisów. Tyle, że tych przepisów niewiele jest od nich egzekwowanych, bo nadzór budowlany no to zareaguje, jeżeli będzie jakiś donos, ale też tak naprawdę władze u nas umywają ręce, chociaż widzą na przykład problem krótkiego najmu. Krótki najem podnosi
ceny mieszkań dla mieszkańców miasta, dla najemców, no bo wyłącza pewien zasób nieruchomości z takiego normalnego najmu, ale wrzuca go na inny rynek, a ci najemcy, jeżeli chcą wynająć na dłużej, no to muszą w rezultacie więcej zapłacić. Hotele również się skarżą na taki krótki najem, bo uważają, że to jest konkurencja i to taka niezdrowa konkurencja, bo ci, co prowadzą w zasadzie taką działalność parahotelarską, nie spełniają ostrych wymogów, które są narzucone na branżę hotelarską, więc łatwo mogą konkurować ceną. I ten problem został zauważony na przykład w Europie. I nawet też w niektórych miastach polskich, które zresztą wystąpiły do Unii Europejskiej o to, żeby coś z tym najmem krótkim zrobiła. No, trzeba powiedzieć, że Unia na razie mówi, że zrobi, ale jakoś jej się to ciągle nie udaje. Fliperzy dzielą czasami te mieszkania na takie norki, noreczki, w zasadzie niegodne życia za mieszkania, ale dobrze, teraz ich skrytykowałem. Tylko zauważmy, że oni prawdopodobnie by tego nie robili, gdyby nie było nabywców na takie właśnie nieruchomości. Nabywców w sensie tych, którzy je kupią, albo w sensie tych, którzy zamieszkają w tych norkach. Widocznie taka potrzeba jest. Niestety, przykro nam, ale jest taki brak mieszkań w niektórych miejscowościach, że takie realizacje mają jakąś popularność i zyskują zbyt. W dodatku jeszcze fliperom sprzyjała ostatnio, przez większość ostatnich lat, może z wyjątkiem takiego przełomu drugiej połowy 2022 roku i samego, podkreślam, początku 2023, gdzie w wielu miastach była korekta, ale tak naprawdę można było zarobić kupując mieszkanie, i to nieźle zarobić w wielu miejscowościach, kupując mieszkanie w styczniu, w lutym 2023, nie robić żadnego flipa i sprzedać je teraz. Dlaczego? No bo nie dlatego, że tak wspaniale ktoś zrobił flipa, tylko dlatego, że wykorzystał sytuację, a te sytuacje dał rządowy program wyrzucenia bardzo tanich pieniędzy na rynek, zdecydowanie tańszych. Wszyscy biorą kredyty po kilka procent, 7, 8, no w zależności jak tam dostaną ten kredyt, niektórzy nawet mają większe kredyty, też tak bywa, zależy kiedy brali, a tutaj nagle kredyt, który oscyluje w granicach 2%, no to przecież nic dziwnego, że ludzie się rzucili na te mieszkania, podatnicy złożyli się, wszyscy podatnicy tak naprawdę, bo to przecież nie rząd dał pieniądze, wszyscy podatnicy złożyli się na możliwość dofinansowania tego kredytu, na zarobek banków, na zarobek między innymi dla fliperów, na zarobek dla deweloperów. Ale znowu, czy tych deweloperów można winić za to, że wykorzystują okazję i sprzedają teraz mieszkania bardzo drogo, że mało budują, a za to zamiast wybudować, to wypchnęli takie resztki na rynek i je sprzedali po wyższych cenach. Czy to jest wina deweloperów? No bardzo przepraszam, ale jeszcze raz powtarzam, że tak naprawdę to oni są przedsiębiorcami i zadaniem dewelopera, tak jak każdego przedsiębiorcy, jest wykorzystać wszystkie okazje, legalne zresztą, do zwiększenia swojego zysku, do zwiększenia zarobków. Deweloper, tak jak każdy inny przedsiębiorca, nie jest filantropem, nie prowadzi działalności charytatywnej, po prostu on musi zarabiać. Tu już słyszałem gdzieś głosy na przykład, że należałoby wręcz urzędowo ograniczyć marże deweloperskie. No to już w ogóle wstrząsnęło mną, bo ja pamiętam czasy, kiedy ceny były regulowane, kiedy władza w PRL-u wiedziała lepiej, co ile powinno kosztować. To w rezultacie po różnych perypetiach doprowadziło, zapytajcie swoich rodziców, do tego, że w sklepach był ten przysłowiowy tylko ocet na półkach. Nie było nic. Codziennie, co roku w zasadzie mieliśmy w okresie żniw audycje o problemach ze sznurkiem do snopowiązałek
tak jak gdyby to była wielka filozofia wyprodukować czy sprowadzić sznurek, który co roku był z jakiegoś powodu do tych snopowiązałek potrzebny. Co roku to się powtarzało, bo było centralne planowanie i takie ustalanie cen. Nie tędy droga. Trzeba stworzyć warunki do tego, żeby mieszkania były tańsze. I teraz jest pytanie. W naszym Sejmie, no w ogóle w Polsce rządzą posłowie, rządzi większość poselska. W oświadczeniach majątkowych wielu posłów można zwrócić uwagę na to, że wielu z nich swój majątek ulokowało w licznych mieszkaniach. Nie mówię wszyscy, ale wielu. Czy ci posłowie będą zainteresowani uchwaleniem prawa, które mogłoby uszczuplić ich zarobek mieszkanicznika? No, nie wiem. Mówi się, że bliższa koszula ciału, chociaż może tacy altruiści będą, ale dlaczego deweloperzy mogą zarabiać dużo, mogą mieć duże marże? No, oprócz tego, że znowu my, podatnicy, złożyliśmy się na tani kredyt dla nielicznej grupy tych, którzy chcą kupić tanie mieszkanie, bo to były pieniądze z naszych podatków, ale tak naprawdę to my złożyliśmy się na większy zysk u dewelopera, większy zysk u flipera, większy zysk w banku. Taka jest prawda. Czy to jest wina, że oni to wykorzystują? Nie. Po prostu nie należało robić programu bezpieczny kredyt 2%, a jeżeli już nawet taki program zrobić, to z jakimiś rozsądnymi bezpiecznikami, a nie takim, żeby cenę w zasadzie można było ciągnąć bardzo, bardzo wysoko. Przede wszystkim należy zwiększać podaż mieszkań. Mówi się tyle o pustostanach. Mówi się w programach nowej koalicji o pieniądzach na remont pustostanów. Ale dlaczego te pustostany istnieją? No, na przykład dlatego, że niektórzy ludzie, którzy mają jakieś mieszkanie i mają na przykład dziecko 15-letnie i mogliby przez 3 lata te mieszkanie spokojnie wynajmować, zanim to dziecko osiągnie pełnoletność i już niech wyprowadzi z tego domu i idzie na swoje, mogliby to mieszkanie wynajmować, bo to jest mieszkanie jakieś dziedziczone po rodzicach, po dziadkach, ale tego nie robią. Dlaczego? Bo boją się ustawy o ochronie praw lokatorów. Dlaczego deweloperzy budują drogo? Bo w Polsce zrobiono model, właściwie monopol wprowadzono w sposób taki, no nieformalny, ale dzięki temu prawu jaki jest, wprowadzono monopol jednej formy budownictwa, czyli budownictwa tego deweloperskiego. Wszelkie inne formy, no oczywiście istnieje jeszcze budownictwo indywidualne, tam gdzie budujemy domy dla siebie. Bardzo rzadko w budownictwie indywidualnym budowane są dla kilku rodzin budynki takie wielorodzinne, zdarza się, ale rzadko. Budownictwo zakładowe, budownictwo spółdzielcze praktycznie nie istnieje, budownictwo komunalne też nie istnieje. No to w związku z tym hulaj dusza dla dewelopera piekła nie ma, a przecież mówi się, takie budownictwo spółdzielcze czy budownictwo komunalne to w zasadzie opiera się o ten sam model produkcji budynków, który ma deweloper. To znaczy, deweloper, żeby coś wybudować, to oczywiście zatrudnia projektanta, znajduje ziemię, przeprowadza te wszystkie formalności, ale potem bardzo często tę budowę zleca, prowadzenie tej budowy jakiemuś generalnemu wykonawcy, który bierze sobie kilka procent, a ten już generalny wykonawca mota się z tą całą budową, z materiałami, z wykonawcami, z odbiorami i tak dalej. No i deweloper później sprzedaje, wypłaca wszystkim pieniądze, zgarnia swój zarobek, swoją marżę. Spółdzielnie mieszkaniowe budują dokładnie tak samo. Z tą różnicą, że jeżeli to są porządne spółdzielnie i tak jak została wymyślona spółdzielczość, a nie tak jak została w krzywym zwierciadle przedstawiona w filmie Alternatywy 4, to jeżeli to jest normalna spółdzielność, tak jak działa przed wojną na przykład, czy tak jak działały małe spółdzielnie, bo takie były i mnóstwo osiedli domów wybudowano w takich małych spółdzielniach, które później się uwłaszczały,
to ta spółdzielnia też zatrudnia czasami generalnego wykonawcę, ale ona nie nalicza sobie całej tej marży. Po prostu stąd różnica. Budownictwo komunalne ma swoje oczywiście plusy i minusy, no bo to zawsze jest pytanie, a kto będzie dzielił te mieszkania, komu dać, w jakim standardzie, no wiele problemów różnych. Też pytanie, czy na przykład w ogóle dzisiaj po jakimś okresie wielu lat zniszczenia w ogóle budownictwa komunalnego, tej idei, to czy w urzędach są osoby, które potrafią to obsłużyć, czy też musieliby kogoś zatrudnić, kto w ogóle wie, na czym polega budowa. To takie budownictwo również byłoby konkurencją dla deweloperów. Wtedy deweloper już mógłby tak, no dobrze, to ja to oczywiście chcę zarabiać i ludzie będzie miał chętnych na swoją budowę, ale niekoniecznie będzie tę marżę miał wręcz niepohamowaną. Czyli wracając jeszcze raz, po pierwsze wylanie pieniędzy na rynek spowodowało, tanich pieniędzy, kredytów spowodowało Eldorado właśnie. Spowodowało również tę podwyżkę, spowodował brak konkurencji dla deweloperów. Fliperzy, czy oni szkodzą, czy wzbogacają rynek? W moim pojęciu na oba pytania można odpowiedzieć zarówno tak, jak i na oba pytania można odpowiedzieć nie. To zależy, kto o jakim fliperze myśli, ale musicie pamiętać, że każdy kij ma dwa końce i też nie ma dymu bez ognia. Fliperzy dlatego tak się rozmnożyli w swojej działalności, dlatego że są to przedsiębiorcy, którzy trochę idą za falą mody i bardzo jestem ciekaw Waszych komentarzy, szczególnie tych, którzy zajmują flippingiem, jak faktycznie jest tą rentownością i jak bywa, bo ja wiem, że różnie. Prosiłbym tylko nie pisać takich komentarzy, że to jest w ogóle fatalnie wszystko padło, albo to jest w ogóle genialne i zarobek 1000%, bo jedne i drugie są po prostu nieprawdziwe. Liczę na jakieś bardziej takie sensowne komentarze. Wzbogacają rynek? No, czasami dla niektórych tak, tworzą nowe mieszkania, czy też kreują remonty nieruchomości, takie, na które niektórzy ludzie nie mieliby pomysłu. Niestety ta grupa na przykład takich fliperów, czy takiego w zasadzie zarabiania trudniejszego, kup stary dom w dobrej lokalizacji, uzyskaj wszystkie pozwolenia, nadbuduj go, przebuduj, zrób z nim coś ciekawego i żeby to jeszcze nie była patodeweloperka, stanowi margines niestety w tej chwili tej działalności. Większość skupia się na przerabianiu jakichś mieszkań, jak powiedziałem na wstępie, często niezgodnie w ogóle nawet z prawem budowlanym. Czy oni, czyli krótko mówiąc, z jednej strony dostarczają nową ofertę, trochę wzbogacają rynek, ale czasami o coś, co po prostu jest takie na granicy patodeweloperki. Czy szkodzą rynkowi? Niektórzy uważają, tak, szkodzą, ponieważ doparcie deweloperów na kupno nowych mieszkań powoduje konkurencję i wykupywanie mieszkań i potem w konsekwencji później często remontowanie w bardzo złej jakości albo w ogóle znikanie oferty, czasami nieremontowanie i później odsprzedawanie tego zyskiem, czyli dla tych, którzy chcą kupić mieszkań z powodu działalności fliperskiej, ceny mieszkań rosną. To można powiedzieć częściowo jest prawda, nie zawsze i nie do końca, bo jak powiedziałem, kij ma dwa końce. Ale głosy, czy zakazanie działalności fliperskiej, w ogóle, bo już takie też widziałem artykuły, zakazać, czy to ma sens? To byłoby raczej wylanie dziecka z kąpielą. To byłaby tak samo nierozsądna, moim zdaniem, decyzja, jak ograniczenie urzędowe marży dewelopera. No to już byłoby naprawdę według mnie chore i prowadzące niekoniecznie w dobrym kierunku. Po prostu nikt by tych mieszkań może nie budował w końcu. Kto zatem moim zdaniem ponosi winę za wysokie ceny mieszkań? Moim zdaniem ci filipierzy i ci deweloperzy po prostu wykorzystują sytuację, która dziś panuje, która dziś jest.
Natomiast winą obarczyłbym wszystkich, którzy tworzą prawo w tym kraju, bo należy po prostu stworzyć takie prawo, które przyniesie za jakiś czas skutki, które zwiększy dostępność ziemi do budowania, które ułatwi procedury budowania mieszkań i które będzie wspierało podaż, na przykład ulgami podatkowymi. Były w Polsce ulga mieszkaniowa, ktoś mógł wybudować mieszkania, które potem musiał wynajmować przez jakiś czas i w związku z tym dostawał ulgę w podatku PIT. Dlaczego do tego nie wrócić? I oczywiście ja słyszę takie też głosy ze strony zresztą deweloperów, wcale im się nie dziwię, wprowadzić ulgę dla tych, którzy od nas kupią mieszkanie i potem je będą wynajmować. No dobrze, a dlaczego ten deweloper chce, żeby ktoś od niego kupił to mieszkanie, zamiast sam zbudować pod wynajem? Może problemem jest ustawa o ochronie praw lokatorów. Jednym z kilku problemów, bo to niekoniecznie wszystkie problemy powodują takie zachowanie dewelopera. Nie słuchać również deweloperów, dawajcie kolejne programy 0% kredytu czy jakiejś tam innej pomocy, dopłat do mieszkań kupowanych na rynku pierwotnym. Porzućcie w tym bezpiecznym kredycie rynek wtórny i kupujcie tylko i finansujcie zakupy mieszkań od nas. To jest bardzo fajny program i bardzo miło brzmi dla dewelopera, gorzej dla podatnika, który musi pokryć takie budowy, a może taki program, jeżeli już w ogóle miałby wejść, to wzbogacić o na przykład określenie maksymalnej ceny metra kwadratowego, czy innych warunków takich rozsądnych, żeby ta pomoc trafiała faktycznie tam, gdzie powinna i w ogóle czy taka pomoc powinna być. Też jestem ciekaw Waszej opinii na ten temat. Jak widzicie, tych tematów związanych z problemami rynku nieruchomości jest wiele. Czy ta nagonka, która jest teraz w mediach na fliperów i na deweloperów jest przez kogoś sterowana? Tego nie wiem. Chociaż wiem, że czasami tak bywało, że różne lobby podrzucało dziennikarzom tematy, a oni po prostu musząc wypełnić wierszówkę, chwytali te tematy często bezrefleksyjnie. Jestem ciekaw bardzo Waszych uwag na te wszystkie tutaj pytania. Jestem ciekaw i bardzo liczę również na to, że będziecie sugerowali nowe tematy, którymi warto zająć się w nieruchomościach. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału, do uczestnictwa. Link na dole macie w opisie w naszym serwerze Discord, gdzie pojawiają się ciekawe dyskusje o rynku nieruchomości. No, zachęcam również do wspierania. Cześć, trzymajcie się.